Spanish Arch, czyli hiszpański łuk. Historia tego miejsca sięga czasów aż przedśredniowiecznych. Zbudowany został w roku 1584, ale jest on przedłużeniem muru miejskiego, którego postawili tutaj Normanowie, czyli wikingowie, którzy tutaj mieszkali. No i postawiono go w XII wieku. Skąd wzięła się ta nazwa? Otóż uważa się, że stąd, gdyż w tamtych czasach handel między Irlandią a Hiszpanią był u szczytu rozkwitu. No i tutaj zaraz obok, gdzie znajduje się rzeka i port, cumowały często hiszpańskie galeony. Ten odcinek możecie obejrzeć m.in. dzięki firmie Speedpack. Zapraszam na ich stronę www.speedpack.com.pl, gdzie zapoznacie się z ich ofertą. Zajmują się oni wysyłaniem paczek oraz przeprowadzkami z Polski do Irlandii. No i oczywiście odwrotnie. Polecam. W 1755 roku Spanish Arch, jak i okoliczne budynki zostały zniszczone przez tsunami. Było ono spowodowane przez ogromne trzęsienie ziemi, które miało swoje miejsce w Portugalii. Zniszczyło one niemal doszczętnie Lizbonę. Fale tsunami potrafiły osiągać aż do 20 metrów i docierały do wszystkich europejskich wybrzeży, jak i też do północnej Afryki. Rozpoczęło się o 9:40 rano i dochodziło aż do 9 stopni w skali Richtera. Taka ciekawostka, że od wtedy właśnie zaczęto zajmować się sejsmologią. W 1477 roku miasto to odwiedził sam Krzysztof Kolumb. Mówi się, i jest to bardzo prawdopodobne, że wikingowie dowiedzieli się o dalekich, nieznanych ziemiach leżących na zachodzie od irlandzkich podróżników. Było tak, że zamieszkiwali oni już w tych czasach Islandię, ale w pewnym momencie zaczęło brakować im już jedzenia i postanowili szukać innych ziem dalej na zachodzie. Najpierw dotarli do Grenlandii, potem założyli osadę w Nowej Fundlandii, a następnie pojawili się również na kontynencie, czyli na dzisiejszych ziemiach Kanady. Więc czy może Krzysztof Kolumb nie pojawił się tutaj, aby dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat? Podejrzewam, że właśnie odkryłem Amerykę. Specyficzne położenie miasta, nacisk na turystykę oraz mieszczące się tu uniwersytety sprawiają, iż Galway potrafi być oblegane przez chłonących tę wyjątkową atmosferę przyjezdnych. Młodzież i nie tylko młodzież natychmiast korzysta tutaj z pogody, kiedy tylko słońce uraczy ich swoim ciepłem. Dzielnica Salt Hill i kilka innych zapraszają wszystkich swymi piaszczystymi plażami, gdzie znaleźć można też różne, bardzo ciekawe atrakcje. Ludzie ciekawe rzeczy robią przy swoich mieszkaniach. Tu jest właśnie The Long Walk, taka uliczka z budynkami pomalowanymi w wielu barwach, które tworzą ciekawą mozaikę. Jest to taki reprezentatywny punkt miasta, z którym mogliście się spotkać na wielu zdjęciach. Lynch's Castle. Mieszkała tutaj bardzo prominentna i bogata rodzina Lynchów. W sporej części stoi on tutaj już od XIV wieku. Z tym miejscem wiąże się ciekawa historia. Otóż niejaki James Lynch powiesił swojego własnego syna za to, że zamordował on pewnego hiszpańskiego żeglarza. Od tego właśnie nazwiska Lynch wzięło się słowo linczowanie. Ogólnie zamki oraz różne ruiny, których jest tutaj naprawdę bardzo wiele, to ogromnie ważna część tego krajobrazu oraz oczywiście historii. I teraz pokażę Wam kilka takich okazów z okolic.
Katedra w Galway. Bardzo ciekawy obiekt pod względem architektonicznym. Leży ona na jednej z wysp o nazwie Nuns, ponieważ nie wiem, czy wspominałem, ale centrum Galway znajduje się na wielu wyspach. Ciekawostką jest to, że zostało ono zbudowane w miejscu, w którym kiedyś znajdowało się więzienie. Umieszczano tam przede wszystkim więźniów politycznych i kiedy Irlandia zdobyła niepodległość, uznano, że więcej nie będzie już potrzebne. No i na jego miejscu postawiono taką oto spektakularną budowlę. Rzeka Corrib, która wypływa z jeziora o tej samej nazwie. Jej prąd czasami jest po prostu zabójczy, a kiedy poziom wody jest właśnie taki jak teraz, często możecie zobaczyć tutaj wędkarzy. Godną polecenia atrakcją jest rejs tą właśnie łodzią, którą widzicie za mną, Corrib Princess. Przepływa ona przez rzekę Corrib, wpływa potem do jeziora, które słynie z mieszczących się na nim setek różnych wysp. Another large lake in Mayo Loch Mask drains into the Corrib as well via natural underground tunnels in the limestone. And speaking of limestone, Z tego względu, że Galway leży na wielu wyspach, znajduje się tutaj mnóstwo kanałów i rzeczek, po których można popływać sobie kajakiem. Kajakarze stąd potrafią czasami osiągać międzynarodowe sukcesy. W samym mieście oraz w jego pobliżach znajduje się około 400 miejsc, w których można się zatrzymać, od 5-gwiazdkowych hoteli po B&B oraz klimatyczne hostele. Galway to wręcz idealny punkt wypadowy do odwiedzenia miejsc, w których natura po prostu sobie zaszalała. Mówię tutaj o klifach Moheru, górach Connemary oraz leżących niedaleko wyspach Aran. Nie sposób tutaj nie wspomnieć o niezliczonej wręcz ilości pubów, które są częścią irlandzkiej kultury, a w tym mieście, tak jak mówię, jest ich nieskończenie wiele.
wiele najróżniejszych barów i restauracji z każdego zakątka świata. I to nie są żadne podróby, ponieważ kuchnia tutaj sporządzana jest przez rdzennych mieszkańców tamtych krajów. Miasto Galway zostało założone w XIII wieku, choć prędzej istniał już tutaj fort obronny oraz osada rybacka. Swoją nazwę zawdzięcza rzece Gaelingh, co oznacza skalista rzeka. Dziś rzeka ta nosi nazwę Corrib, a irlandzkim mianem Gaelingh wciąż określa się to miasto. Mówi się na nie również miasto klanów, ponieważ kiedy panowali tutaj Normanowie, rządziło nim 14 rodzin kupieckich. Położone na zachodnim brzegu Irlandii, a dokładnie na środkowym zachodzie, jest stolicą historycznej prowincji Connacht, które w dawnych czasach aż do IX wieku było niezależnym królestwem. Galway posiada bardzo bogatą historię i głosi o nim wiele ciekawych legend. Jedną z nich jest ta o pochodzącym stąd znanym na całym świecie pierścieniu kladach. Przedstawia on dwie dłonie, trzymające razem serce, nad którym mieści się korona. Symbolizuje on miłość, przyjaźń i wierność. Towarzyszy mu pewna złota myśl. Pozwól panować miłości i przyjaźni na zawsze. Wiąże się z nim kilka podań, a najbardziej znanym i uważanym za bliskim prawdy jest opowieść o pewnym złotniku, który transportując swoje wyroby statkiem został porwany przez piratów. Sprzedano go do niewoli władcy Algierii, a tam, pracując wciąż w swym zawodzie, zaprojektował ów pierścień dla utraconej miłości pozostałej w Irlandii. W końcu zaprzyjaźnił się z królem, u którego służył, i ten przywrócił mu wolność, ofiarując mu nawet część swego majątku, by tylko pozostał w Algierii. Mężczyzna, który zbyt tęsknił za swą ojczyzną i ukochaną, powrócił jednak do swego kraju, gdzie mógł osobiście wręczyć pierścień Kladach kobiecie swojego życia. Nazwa Kladach wzięła się od niewielkiej wioski rybackiej, która mieściła się na terenie obecnego miasta. Dopiero w 1934 roku władze miejskie usunęły stamtąd autentyczne domostwa pokryte strzechą, które były powszechnie zamieszkiwane przez tutejszych mieszkańców. Nawet w tych czasach można jeszcze natrafić na wciąż zamieszkałe takie okazy, które są głosem i ilustracją odległej historii. Tego typu budynek nosi nazwę Quadrangle. Wybudowano go w połowie XIX wieku i kiedy otworzył on swoje drzwi po raz pierwszy, naukę podjęło w nim 68 studentów. Na ten moment jest ich 18 000, w tym 3000 ze 115 różnych krajów. Ale bez kitu 18 000, dopiero to sprawdziłem, jestem w szoku. W ciężkim szoku. Wybudowano go w połowie XIX wieku i na początku nosił on nazwę Queen's College. Był to jeden z 3 takich uniwersytetów, które znajdowały się w Cork, w Dublinie, no i właśnie tutaj w Galway. Najpierw istniał tylko ten jeden budynek. Oczywiście do dzisiejszego dnia ten uniwersytet bardzo się rozbudował i tych budynków jest teraz dużo więcej. Od groma budynków. No i są teraz tutaj takie kierunki jak właśnie wideofilmowanie, nowa technologia, historia, geologia, socjologia. Oczywiście, że musi tutaj też być biologia. Muzyka, jest też botanika, archeologia, geografia, filozofia i fizyka. Inżynieria, angielski. Są też inne języki. Nie obeszłoby się bez matematyki. No i oczywiście wiele różnych podgałęzi nauki. Także jest w czym wybierać, myślę. Pracuje tu 2500 osób. Korporacja, kurwa. Żeby w ogóle to obejść całe, to jest jakieś nieporozumienie, stary. Grube kilometry. Jeśli chodzi o nowe technologie, dość mocno rozwinięta jest tutaj robotyka. Wiem, widziałem, byłem na dniach otwartych. No i zrobiło to na mnie spore wrażenie. No i zaraz obok mają tutaj naprawdę wypasiony park.